Zapraszam do obejrzenia, no, powtarzam to ostatnio dosyć często, filmu wyjątkowego. Filmem tym razem są Strachy z 1938 roku. Wyjątkowy jest on z wielu powodów. Wymienię je w telegraficznym skrócie. Zrealizowali go debiutanci, reżyserzy Eugeniusz Cękalski i Karol Szołowski oraz operatorzy Adolf Forbert i Stanisław Woll. Główną rolę kobiecą zagrała debiutantka Hanka Karwowska, a Jan Kretschmar pojawił się po raz pierwszy na ekranie. Wyprodukowała Strachy niezależna spółdzielnia autorów filmowych. Jej członkami byli m.in. owi debiutanci. Dążyli oni do realizacji artystycznych filmów społecznie użytecznych, a więc podejmujących nie księżycowe, ale przyziemne, zwykłe, codzienne problemy. Akcja filmu Strachy rozgrywała się w środowisku niebogatych, no raczej bardzo biednych teatrzyków rewiowych. Bohaterkami były przede wszystkim tancerki, młode dziewczęta, z trudem wiążące koniec z końcem. Jestem panu winna 100 złotych. 100 złotych? No proszę, niech pan weźmie. No nie bądź dzieckiem. No, jaki pan wstrętny. Dlaczego jestem wstrętny? Teresa, na scenę, już późno. No to ja ci nie przeszkadzam, ubieraj się. Prędko na scenę, Cicho, wiesz co? Pan Młodecki. Sama nie wiem, co się ze mną dzieje. Mi serce bije. Przed chwilą poznaliśmy parę głównych bohaterów. Jedną z Girls, jest nią Teresa, grają wspomniana debiutantka Hanka Karwowska. To był jej prawdziwy debiut, bo już wcześniej pojawiła się, choć właściwie mignęła przez ekran w filmie Dziewczęta z Nowolipek. Ciekawe, więcej już w filmie nie zagrała. No a wojna rzuciła ją za ocean. Jej ekranowym partnerem był w Strachach Eugeniusz Bodo. No, oczywiście nie debiutant, a renomowany, jeden z najbardziej znanych, najbardziej lubianych i przebojowych polskich aktorów. Sam już nie wiem, co się dziś ze mną dzieje. Słowo kocham jest za sylabę, za mdle. Pomnóż kocham przez ubóstwiam szaleje. Wtedy może zrozumiesz mnie. Film opowiada o trudnych i powikłanych losach Teresy i o znacznie bardziej powikłanych i tragicznych losach jej koleżanki Linki. Grają Jadwiga Mandrzejewska. Męską główną rolę Zygmunta Modeckiego odtwarza wspomniany już Eugeniusz Bodo. Natomiast eleganckiego, ale cynicznego typa spod ciemnej gwiazdy, czyli dyrektora teatru Jan Kretschmar. Po wojnie znakomity nie tylko aktor, ale i reżyser oraz pedagog. Przypomnę jego najważniejsze role w Pasażerce Munka, Szyfrach Hasa czy w życiu rodzinnym Zanussiego. A oto cała trójka: Hanka Karwowska, Eugeniusz Bodo i Jan Kretschmar. Ty łajdaku, ty... Teresa, uspokój się do diabla. O co chodzi? Ona zabiła się przez pana. Linka? Zabiła się? Dlaczego? Dlaczego? Zygmunt on ją bił, szantażował. Ona się powiesiła. Nocą, na strychu. Zygmunt, uspokój ją i wracajmy do interesu. Zaraz, czy to jest prawda, co ona powiedziała? Won, ty łajdaku! Strachy to jednak nie tylko wspaniali aktorzy grający role pierwszoplanowe, ale także, niektórzy twierdzą, że przede wszystkim odtwórcy postaci drugoplanowej. Pierwszym jest wielki Józef Węgrzyn. Często miano do niego pretensje o nadmierne akcentowanie teatralnego stylu gry. Jednak w Strachach stworzył kreację przejmującą, tragicznego, choć czasami nieco kabotyńskiego baletmistrza Dubienki, kiedyś odnoszącego triumfy na największych scenach, a teraz
zdegradowanego do roli prowincjonalnego artysty topiącego swe życie w alkoholu. Na Nevskim prospekcie restaurację weź. Pali kuku. Ale melancholiaka pewnego dnia o 5:30 naszła i wszystko przed. Masz, bracie, masz kukułkę razem z twoimi anielskimi zegarami. A gdzie teraz te anielskie zegary? Rosja. Zawiało cię śniegiem, ojczyzno. Drugą epizodyczną, ale zapadającą w pamięć kreację stworzył Jacek Woszczerowicz. Jak pisano po latach, jako iluzjonista zbudował swoją rolę na podkreśleniu dwoistości kreowanej postaci, stosując na przemian maskę profesjonalnej tajemniczości i rzeczowość godzin pozamagicznych. Czy pan hipnotyzujesz? Czy na zasadzie sugestii, czy też sztuczkami jedziesz, a? Panie, hipnotyzerstwo też jest sztuczką. Nie ruszać. Oszukuj ludzi, a? Ale gdzież tam, czy nieprawda? Ja im daję rozrywkę, sekret. Panie, powiedz pan przynajmniej, jak pan robisz z tymi gołębiami, a? A panie, że cudów nie ma. Nie ruszać, sekret. Wszystko zręczność. O, patrz pan. Dla higieny. Uwaga. Strachy miały skończyć się tragicznie. Obie dziewczyny, Teresa i Linka, popełniały samobójstwo, nie mogąc sobie poradzić z losem, jaki stał się ich udziałem. I tu odezwała się cenzura, która nie zgodziła się na tak pesymistyczne zakończenie. To cenzura uratowała Teresę przed śmiercią, a na realizatorach wymusiła happy end. Pozostawał on, że się tak wyrażę, w jaskrawej sprzeczności z oryginałem, czyli powieścią Marii Ukniewskiej, na podstawie której film został zrealizowany. Odezwali się również młodzieżowi przedstawiciele falangi, radykalnego, prawicowego ugrupowania politycznego. Ich celem była przede wszystkim aryizacja polskiej kinematografii, czyli eliminacja filmowców i producentów pochodzenia żydowskiego. Doprowadzili oni do, na szczęście, czasowego zakazu wyświetlania strachów. W ciszy na oślep skrada się lęk, chwyta za gardło, czołem zimnym oszywa strach. Przy mnie ktoś się woła, w oczach czai się zimny strach, krąży dookoła szelest liści, czy serca krzyk, słychać za oknem. Uśnij serce, to nic, to szumy nocne. Zapraszam teraz Państwa do obejrzenia jednego z najciekawszych polskich filmów lat 30.